Cześć wszystkim, tutaj Andrzej od Linii D3D. Dzisiaj chciałem Wam krótko powiedzieć troszeczkę o dyszach do drukarek 3D, które mamy u nas na sklepie. Może to pomoże niektórym w doborze dyszy. Zaczniemy od mojej ulubionej i też niestety najdroższej dyszy. Jest to dysza rubinowa. No tak, rubin jest niezwykle wytrzymały. Jak widzicie, obudowa jest miedziana i w środku jest malutki kawałek rubinu. Te dysze lubię z tego względu, że są praktycznie niezniszczalne. Na jednej drukarce mam taką dyszę od kilku lat. Używam tam nylonu z włóknem węglowym i włóknem szklanym i ta dysza dalej jest w stanie idealnym. No wiadomo, jest brudna, ale dalej działa. Są dwa minusy tej dyszy. Rubin jest kruchy. Jest niezwykle odporny na ścieranie, ale jest kruchy. Także jak uderzycie nim mocno o coś, to możecie skruszyć go i macie po dyszy. A niestety cena takiej dyszy też jest kosmiczna, tak? Bo taka dysza kosztuje 234 zł u nas. Także nie każdego stać na taką dyszę. Następna dysza jest to najbardziej standardowa dysza, dysza miedziana. Do szybkiego drukowania jak najbardziej się nadaje, z tego względu, że ma świetne, najlepsze przewodnictwo cieplne z tych 4 dysz, które tutaj mamy. No i taka dysza dla porównania kosztuje 6 zł, tak? 6 zł, a to jest 234 zł. Nie każdego stać, żeby wydać takie pieniądze na dyszę. A ta dysza świetnie się sprawdza, jeśli chodzi o PLA, PETG czy inne materiały. No, ABS też można na tym drukować, ale i świetnie sobie radzą. Jedyny problem, jeśli używacie materiałów ściernych, na przykład PLA, które świeci w ciemności, ono jest dosyć ścierne. Ten dodatek, który świeci w ciemności, jest ścierny, także bardzo szybko wyciera tą dyszę i powiększa średnicę z 0,4 do więcej. Także to wychodzi. Jeśli nie używacie materiałów ściernych, super sprawa. Tania, 6 zł i naprawdę daje sobie radę. Później mamy dysze ze stali hartowanej. Te dysze są... Minus tego jest taki, że jeśli używacie dyszy miedzianej, dajmy na to do PLA, macie 200 stopni, a takiej dyszy stalowej to nawet 215 musicie mieć, żeby mieć taki sam efekt druku, ponieważ one przewodzą dużo gorzej ciepło niż miedź, ale świetnie się nadaje do materiałów ściernych. Jak używacie materiałów ściernych, to będzie dla Was najlepsze rozwiązanie. No i do tego cena, tak? To jest 8 zł, to jest 2 zł więcej, także zawsze można sobie kupić za 16 zł dwie dysze. Macie dyszę do materiałów ściernych, dyszę do lekkich materiałów. Tutaj po prostu dajecie sobie profil z troszkę większą temperaturą i możecie drukować bez problemu. No i ostatnie to jest dysza tytanowa. Tak naprawdę no niby jest lżejsza od tych dysz tutaj troszeczkę, ale przy tym rozmiarze no dysze są maciupkie, tak? Także no nie wydaje mi się, żeby ta oszczędność wagi była super. Jest troszkę bardziej odporna na ścieranie niż miedziana, mniej niż stalowa. No oprócz tego mi się wydawało, jak drukowałem na tej dyszy, że podaje, no że dziwny zapach się wydziela podczas drukowania. Także szczerze powiedziawszy, mamy to w ofercie. Też nie są drogie, bo kosztują tyle samo co stalowa, to jest 8 zł. Jednak ja używam ją w jednej drukarce na kilka wydruków i z tego względu, że ma bardzo złe przewodnictwo cieplne, no nie używam tych dysz. Może ktoś z Was używa dysze tytanowe i ma dla nich świetne zastosowanie. Może się podzieli z tym w komentarzu. Chętnie bym usłyszał, do czego mógłbym używać takiej dyszy, w czym jest lepsza od pozostałych. No ja osobiście zostaję przy tych 3. Zdecydowanie polecam rubinową dyszę, jeśli ktoś ma na to pieniążki, bo to jest naprawdę droga dysza. Niestety sam producent, no my znaleźliśmy tą dyszę w takich cenach, że no 234 zł. Dosyć drogi produkt, tak? Nie każdego stać, żeby wydać na samą dyszę tyle pieniążków. Jednak jest to moja ulubiona dysza, w większości drukarek ją używam.
No, dzięki temu, że drukarki pracują na siebie, no to sobie zarobiły na te dysze. Jednak jak ktoś nie ma pieniążków, zaczyna przygodę z drukowaniem, takie 2 dysze wystarczą nam do wszystkiego, co potrzebujecie. A jak nie będziecie drukować żadnych materiałów ściernych, to najbardziej polecam taką miedzianą. To jest 6 zł, to dosłownie jest nic. Tytan, no niestety. Nie wiem, co z tym zrobić. Chciałbym powiedzieć coś dobrego o tej dyszy, bo też kupiliśmy te dysze z nadzieją, że będą super. Ludzie kupują te dysze. No niestety ja nie wydzwaniam do każdego klienta, który coś kupił u nas na sklepie. To było troszkę niegrzeczne. Jednak jak ktoś używa takiej dyszy, to proszę napiszcie w komentarzu, co w nich lubicie, bo sam chciałbym się dowiedzieć, tak? Bo no, niestety nie mam zastosowania dla tych dysz. No i to by było chyba wszystko na dzisiaj. Także życzę Wam miłego dnia i trzymajcie się. Hej!